Jeszcze nie byłem w austriackim szpitalu, niestety. Życie za płatnych za głupoty. Nie sądziłem, że wyląduję w Austrii w szpitalu, ale niestety taka sytuacja miała miejsce. Zaraz wam powiem o co chodzi. Wczoraj na basenie tak się, że tak powiem, popisywałem. Zjeżdżałem na kolanach. Nogi mi się rozjechały, stopy poszły do tyłu, a kolana do środka. Ból był tak niesamowity w nocy, że no, nie mogłem spać i miałem jakieś obawy, co to w ogóle się potoczy z moimi kolanami. No i przyjechałem tutaj 3 godziny temu na SOR, w tym klinice uniwersyteckiej Keplera, czy w szpitalu, jakby to rzec w skrócie. No i zostałem przyjęty już tam po 2 minutach, jak w momencie no, była taka pierwsza rozmowa z doktorką. Od razu za 3 minuty wzięli mnie na prześwietlenia rentgenowskie, chyba z 8 mi zrobili. No i czekałem później 2 godziny na swoją kolej, bo dosyć dużo tych pacjentów tutaj było, którzy wymagali szybszej opieki. No, po 2 godzinach mnie doktorka poprosiła do środka. Przebadała mnie, poruszała tymi kolanami. Sytuacja wygląda w skrócie tak, że muszę po prostu odpocząć minimum 5 dni, może 10. Mówi, że nie ma tam żadnych uszkodzeń na szczęście, ale nie wie, co się podziało z tymi ścięgnami. Ja się nie znam na tym, co to tam między kolanami jest. Na rentgenie tego się nie zobaczy. I powiedziała, że jakbym tu jeszcze był, no to już leży decyzja do mnie, czy wracać, nie wiem, do Polski, ale nie ma, najważniejsze, że nie ma takiej akcji, że jest potrzebna jakaś operacja, czy natychmiastowy zabieg. Po prostu powiedziała, żebym odpoczął te 5 czy 10 dni. I jakby sytuacja się nie poprawiła, no to udać się do lekarza, mogę tu wrócić do nich i oni dadzą mi skierowanie na MRI, czyli to jest rezonans magnetyczny. Czas oczekiwania w Austrii około 10 dni roboczych. Wracam do Ali i podejmiemy jakąś decyzję. No mówiłem, że będą pewne zmiany w podróży, jakby to powiedzieć, jak ja to nazwałem, hybrydowe, żeby jej trochę umilić czas, bo jednak było to dosyć mordęcze dla niej, w jaki sposób się przemieszczaliśmy, w ogóle ta cała przygoda. No ale nie sądziłem, że dojdzie do tego z takiego powodu, coś mi się stanie, zwłaszcza w kolana. No, ja jestem raczej takim realistą, nie piszę jakichś tam czarnych scenariuszy, ale no, więcej szczęścia niż rozumu, bo na zdjęciach rentgenowskich nic nie pokazało, więc no, ból jest dalej mocny. No, wymaglowała mnie ta doktorka jeszcze później. No nie miała serca. Śmiały się, że potrzebna mnie jest amputacja. Ja mówię, no chyba bardziej głowy, bo jak to się mówi, no stary, a głupi. Bardzo dziękujemy Wolfgangowi i całej jego rodzinie za tak ciepłe przyjęcie i zapewnienie nam czasu. To był naprawdę niezapomniany tydzień. Vielen Dank, Leute. No i dojechaliśmy prawie pod granicę węgierską. Na wszystkie szczegóły przyjdzie czas, ale to jest czas pożegnań i żegnamy się z Wolfgangiem i jego rodziną. Wolfgang, come over. Come over. I'm so grateful, man, for the week we spent and the spirit you fill up with your good energy. I'm very thankful and you know, wish you all the best. And you need to say some Polish joke in the end. Why do Russians always steal 2 cars when they are in Austria? No idea. On their way back home, they have to cross Poland. Thank you, brother. Thank you. Thank you. Okay, man. Thank you, guys. The video will be tonight, I promise. Thank you, Tobias. No, Ala, idź szukaj mamy. No i gdzie ta Agnieszka? Gdzie ta mama? No, musi jeszcze zapłacić. Aha, co, kawę pije? Pewnie tak. Czy zupę je? Nie wiem. No to dotarliśmy tu na granicę węgierską. Później opowiemy, co się działo i co planujemy, nie? Amen. Cześć. This is Victor, Tobias. This is Alicia's mother. And this is Uncle Wolfgang. Yesterday he was walking like a dwarf. Śmiają się ze mnie, że wczoraj chodziłem jak kazeł. Yeah, all good, man. Hey man,
I have to bring him to the mountain again, you know. For sure. Alicia, it was very nice to meet you, yeah? Okay. See you in Krakow. Take care of your dad. No sliding. No. Bye. Bye. No i takim sposobem, moi drodzy, zakończyła się nasza blisko 11-dniowa wyprawa autostopem do Portugalii. No niestety ze względów takich, jak widzicie, mam odpoczywać co najmniej 2 tygodnie. Takie są zalecenia austriackiej pani doktor. A jeżeli to nie pomoże, to mam się udać na rezonans skanu, bo moje rzepki uległy po prostu tam jakimś naciągnięciu. No i jest kicha. Ale cóż, nie poddajemy się, Ala. Może następnym razem nam bardziej to wyjdzie. Mieliśmy sporo przygód, ja jestem zadowolony z tej wyprawy i cóż, no i fale są? Są. Gdzie są te fale? Tu. Fali nie ma, ale też jest zajebiście. Zobaczcie, gdzie wylądowaliśmy. Jest Aga z nami? Cześć! Mówię, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No to niby tak. Przynajmniej zjecie langosza na Węgrzech, rybkę pyszną, falę nad Balatonem. Wylądowaliśmy nad Balatonem. W życiu tu nie byłem. Znowu będę brzmiał jak stary pierdziel. Jak byłem dzieckiem, to jak słyszałem, że ktoś jedzie nad Balaton, to tak jakby mi ktoś teraz powiedział, że jedzie na wyspy Galapagos. Witamy serdecznie, tym razem z ziemi węgierskiej. Ja nazywam się Michał, a to jest moja córcia. Ala. I razem przemierzamy Europę z Polski do Portugalii, ale dzisiaj mamy bardzo ważną informację dla Was i w sumie też dla nas. Robimy to, no żeby wszystkich poinformować, bo wiele osób się pyta, co z moim zdrowiem. Ja zaraz wyjaśnię, ale niech Ala zacznie, co jej tam w duszy i na serduszku gra. No to ogólnie już od kilku dni miałam tak, że byłam już trochę zmęczona tą podróżą i tak stwierdziłam, że w sumie to nie jest do końca dla mnie takie, po prostu dużo się działo, czasem było trochę ciężej. No i tak już po prostu mnie to nie cieszyło i zmęczyło wręcz. Więc no. Więc no, nasza wyprawa dobiegła końca. Nie dojechaliśmy, ale dojechaliśmy na pewno z przygodami. I to, co Ala Wam przed chwilą powiedziała, o czym Was poinformowała prosto z jej serducha, no złożyło się jeszcze z moim wypadkiem na basenie. Ja przez kilka tygodni będę trochę unieruchomiony, bo no tak świrowałem, że mi się nogi zjechały do środka. I przerywamy naszą wyprawę. Dokończymy pewnie ten cel kiedyś tam w przyszłości, tam się pojawimy. Najważniejsze, żeby w życiu mieć trochę więcej fanu, nie robić czegoś na siłę. I Ala jest tym, moim zdaniem, w tym całym projekcie najważniejsza. Tu nie ma jakiegoś mojego pchania, moich jakichś super, nie wiem, ambicji, robienia czegoś na siłę, bo trzeba dokończyć. Tak po prostu w życiu czasem bywa. Chcieliśmy Was o tym poinformować. No tak jak czujemy, tak jak sprawa się ma. Tutaj my, znacie już nas trochę, to my tu nic nie ukrywamy i mówimy, no nie jest to łatwe dla nas, ale tak, taka jest prawda, więc ja jestem mega dumny z niej. Kocham Cię. Bo tyle, co ona przeszła, ja jestem może już trochę wyjadaczem i mogę inaczej na to patrzeć, prawda? Też z punktu widzenia osoby dorosłej. A jednak młoda osoba, która dorasta, no było tego mnóstwo i jeszcze do tego, jak sobie dorzucę nawet ta systematyczność live'ów, tego nagrywania, tego pędzenia i to do pewnego momentu było super, ale to też ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest dla każdego. Więc ona się liczy, jej odczucia i to o jej decyzja. Ja będę na pewno dalej eksplorował świat solo po planecie. Z Alą też będzie nie jeden jeszcze odcinek na pewno. Będą wyspy Galapagos, jak mamy w marzeniu, czy jakieś inne.
No ale ten projekt, bo mówimy wam szczerze, no dobiegł końca, jeszcze będą 3 odcinki, tylko jutro siadam z samego rana i montujemy. Zostaliśmy odwiezieni przez Wolfganga na granicę austriacko-węgierską. Dzisiaj pożegnaliśmy jego rodzinę, mamę, bratanków, ojczyma, jego siostrę. No dużo ludzi tam się kotłowało. Mamy to też nagrane, podzielimy się tym wszystkim. Było fajnie, emocjonalnie, przygodowo, różnorodnie, ciekawie. No ale przedwczoraj po tym zdarzeniu na basenie, no spędziłem 5 godzin na SOR-ze w Austrii, aczkolwiek od razu reagują, tylko ja później musiałem czekać na decyzję lekarza. No z kolanami na szczęście nie doszło do jakichś tam poważnych uszkodzeń, dzięki Bogu, tylko mam naciągnięte jakieś ścięgna przy rzepce, coś tam, nie wiem o co chodzi, po prostu nogi mi się zjechały do środka przy zjeździe na zjeżdżalni, a stopy poszły do tyłu. No, takie głupie zabawy były moje, ale już mieliśmy, gdzieś między wierszami chodziło między nami ta informacja, żeby was poinformować szczerze, że jest to zbyt duży ciężar emocjonalny, fizyczny i taki mentalny przede wszystkim, żeby to dalej kontynuować. Przerosło nas to. Tak po prostu tutaj stoimy w prawdzie przed wami ale to nie jest koniec świata, prawda? Więc mam nadzieję, że wam się podobały odcinki. Pamiętajcie, jeszcze 3 będą na głównej formie. Ja chwilę odpocznę i we wrześniu na pewno, nie ma nic na pewno, ruszam gdzieś w świat, Ala zaczyna szkołę, też wraca do koleżanek, bo się stęskniła, nie? Tak. No, także proszę. Ktoś pyta, jak chcemy wrócić do Polski. Właśnie, to powiedz w ogóle, gdzie jesteśmy i co się dzisiaj stało. No i po tym, jak nas Wolfgang zostawił tam na granicy, to przyjechała moja mama i pojechaliśmy na Węgry. Broni to znajomych i rodziny tutaj. Teraz tutaj właśnie jesteśmy. Tak. Oni czekają, zaraz będą jakiś tam się stresować, bo obiecaliśmy im, że pokażemy całą rodzinkę na live'ie, więc za chwilę tam wpadamy. No i właśnie, Agnieszka, mama Ali, przywiozła nas tutaj, odebrała nas z granicy austriacko-węgierskiej, bo ja nie jestem w stanie chodzić za bardzo. Dreptam trochę jak paralityk. Mam oszczędzać nogi maksymalnie jak to się da. Jak to nie pomoże, to mam na rezonans iść i jeżeli będą jakieś komplikacje. Ale jak na razie leki działają przeciwzapalne i dreptamy tu. No i nie musiałem nosić jakichś tych bagaży, bo jednak to był ciężar. No i 2 dni tu jeszcze, jutro na basenach w 36 stopniach będziemy się moczyć. Nie będę już zjeżdżał, do żadnych zjeżdżalni, nie wiem jak tam wejdę. No i wracamy do Polski w niedzielę. Odcinki będą kontynuowane. Ja mam jeszcze mnóstwo z poprzednich podróży, więc a propos tego naszego projektu, no cóż, to jest życie. Więc pozdrawiamy, dziękujemy. Dziękujemy bardzo za wsparcie i za tutaj życzenia powrotu do zdrowia. No po prostu tak w życiu bywa. Dziękujemy wam bardzo za to. Jeszcze nie kończymy. Dziękujemy, że byliście za to wsparcie i na YouTubie, i tu na Instagramie, i w ogóle, że jesteście, bo fajnie to było. Nie na wszystko, wejść z wami w interakcję i takie było poczucie. Tyle dostałem wiadomości. Takie poczucie, jakbyście brali udział z nami w tej wyprawie. Nie byłem w stanie odpisywać na większość tych komentarzy, ale obiecałem sobie, że kiedyś dojdę do takiego punktu, że będzie mnie z tych podróży stać na zatrudnienie montażysty i mu pokażę co i jak i będę mu te pliki wysyłał, a ja będę miał czas nawet na interakcję z wami, bo nie da się tego tak ukręcić, nawet jakby doba miała 36 godzin. Widzicie, jakie intensywność naszych podróży była i przygód i całego odcinka, więc żeby to było aktywne i żeby nie było tylko po prostu, że wychodzę i coś tam gadam do kamery i 20 minut coś tam pletę, to nie ja. Mi chodzi o to, żeby pokazać, jak ludzie mieszkają, jak tu była relacja, te nasze wspomnienia, ale mnie się coś pytała i tak dalej, i tak dalej. Ale już nie będę nawijał, ja jeszcze w ostatnim odcinku pewnie coś tam powiem, ale teraz co, chodźmy do rodzinki, bo czekają? Dobra, no to poznacie ich wszystkich, ale weź światełko, bo tam są jeszcze 2 dziewczynki, które czekają na nas i czekajcie, żeby tu nikt nie ucieka,
Bardzo prosimy. Wszyscy się już zebrali. Ala, daj mikrofon tam dziewczynkom i ekipie. Halo, halo. Gdzie ten autostop cię podniósł? Nie w tą stronę, słuchajcie, nam się pomyliło. Angelika, Iwona, Agnieszka, Laila, Nadia i Grzegorz. Wieliczka, Brzeg, Wrocław, pozdrawiam. I Londyn. Londyn. Nie ma takiego miasta Londyn. Jest Lądek Zdrój. Cześć, Jak tam witam. wasze wakacje na Węgrzech, Grzesiu? Bardzo fajnie. Michał, to co, na drugą nóżkę? żarcik. Nie da się namówić nawet na piwko małe, także... No nic, świetnie sobie wakacje kończymy. Właśnie mama Ali Agnieszka nas przywiozła, proszę tu. Cześć. Ala, weź tam mamy. Cześć, przywiozłam to towarzystwo tutaj. Może nie autostopem, bo pojechałam po nich. Ale chciałam sprostować, że odbieram telefony. Tylko emergency. Tak jest. No i cieszę się, że są tu z nami. Fajnie, że jesteś. Iwona, chciałaś kogoś pozdrowić? Dziękuję. Angelika? Mówię Geszegę. Lejla, Tu jest jak się dziewczynki witamy są. na Węgrzech? Pomachajcie, żegnamy się. Iwano, powiedz. Dziewczynki zmęczone już po basenach. No, to tyle tego dobrego. Zostańcie na kanale. W przyszłości będzie mnóstwo różnych materiałów. Pozdrowienia dla całej rodzinki. Pozdrawiają tutaj Adriana, Izabela, Aneta i tak dalej. Dobrego wieczoru. Była to niezapomniana dla nas podróż. Zostanie na pewno w naszych serduchach. Dzięki, Żaba. Jestem mega dumny z ciebie. I jeszcze raz brawa dla Ali. Ala jest mistrzynią. Gdzie to się wyłącza tu? Skomentuj. Wpadajcie dalej na Solo po planecie. Przygód na pewno nie będzie brakowało. Do zobaczenia wkrótce.